Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do krótkiej recenzji drukarek do etykiet kurierskich. Są to drukarki termiczne marki Zenvire, drukarki, które charakteryzują się bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny. Tego typu drukarki oczywiście przeznaczone są głównie dla firm, które dużo wysyłają swoich produktów, ale również też dla osób, które sprzedają na Allegro, sprzedają na OLX-ie produkty, mają dużo zleceń, dużo wysyłek. I wówczas tego typu urządzenia pozwalają przede wszystkim zwiększyć wydajność pracy, pozwalają też zaoszczędzić mnóstwo czasu, no i też są bardzo ekonomiczne, jeżeli chodzi o koszty przygotowania takich naklejek, wydruków do wysyłek. Na początek oczywiście kilka informacji na temat tego, co otrzymujemy w zestawie oraz na temat poszczególnych modeli. Obie drukarki to drukarki TD401 marki Zenvire. Drukarki nie różnią się niczym, jeżeli chodzi o konstrukcję, budowę, tutaj z wyglądu są identyczne, natomiast różnią się sposobem współpracy z naszym komputerem, czy też urządzeniami mobilnymi. Model TDA401 USB ma, jak sama nazwa wskazuje, tylko złącze USB, czyli podłączamy taką drukarkę bezpośrednio do komputera za pomocą przewodu USB, i w ten sposób sobie drukujemy etykiety. Drukarka TDA401 Wi-Fi Bluetooth ma również możliwość drukowania etykiet bezpośrednio z telefonu za pomocą właśnie Wi-Fi lub też za pomocą protokołu Bluetooth i dedykowanej aplikacji. Tak więc ma znacznie większą funkcjonalność. No i dzisiaj pokażę Wam, jak te obie drukarki działają, jak takie drukarki skonfigurować. W zestawie mamy identyczne wyposażenie, czyli mamy zasilacz. Ten zasilacz jest zakończony taką specjalną końcówką, wtyczką, którą wpinamy do drukarki. Z drugiej strony mamy przewód, klasyczną ósemkę do podłączenia zasilania. No i w przypadku połączenia USB w zestawie znajduje się przewód USB drukarkowy i zwykłe złącze USB. W zestawie jest też oczywiście instrukcja obsługi. Te instrukcje są identyczne dla obu zestawów, natomiast oczywiście wybieramy sobie tą opcję, którą zakupiliśmy. I tutaj drugi zestaw jeszcze nie rozpakowany, tak żebyście wiedzieli, jak to dokładnie do nas przychodzi. Jest tutaj zasilacz, przewód do zasilacza, przewód USB i tutaj te akcesoria do rolki termicznej. Ponieważ obie drukarki są identycznie wykonane, mają identyczne tutaj funkcje, jeżeli chodzi o konstrukcję, no to pokażę Wam tą konstrukcję na przykładzie może tego modelu. Jak widzicie, czarna konstrukcja z czarnego tworzywa sztucznego, bez tutaj jakichś żadnych fajerwerków, bardzo proste urządzenie. Od góry tutaj mamy taką szybkę z plexi, przed którą widać taśmę umieszczoną wewnątrz drukarki. Jeden przycisk tutaj na obudowie do wysuwania rolki. Oczywiście tutaj po bokach te przyciski do otwarcia pokrywy. I teraz zobaczcie wewnątrz. Tutaj mamy głowicę termiczną, która będzie nam drukowała na papierze termicznym, na tych naszych nalepkach termicznych do etykiet. Tak więc wszystkie nośniki termiczne są obsługiwane przez tą drukarkę. No i tutaj mamy oczywiście rolkę, ponieważ obecnie dysponuję taką cieńszą rolką do papieru termicznego, to z takiej rolki tutaj będę korzystał podczas tych testów. Natomiast oczywiście drukarka obsługuje te szerokie rolki do etykiet, czyli naklejki 100 na 150 mm. No i tutaj oczywiście każde inne w tym przedziale. Jeżeli chodzi o sposób montażu taśmy z naklejkami, to jak widzicie ten element jest ruchomy, możemy tutaj sobie go rozłożyć, możemy taką rolkę zdemontować i założyć sobie tutaj rolkę o dowolnym rozmiarze, tutaj z przedziału do tutaj nawet 120 mm, czyli rozsuwamy sobie te ramiona tutaj na maksymalną szerokość, jaka będzie nam odpowiadała i następnie taką rolkę będziemy sobie mogli zamontować wewnątrz tej drukarki. Druga sprawa. Mamy tutaj też regulację prowadnicy tutaj niżej, czyli jeżeli macie szerszą rolkę, no to oczywiście ustawiacie ją na maksymalną szerokość, a jeżeli macie taką wąską rolkę jak ja w tym momencie, to ustawiamy sobie po prostu to w ten sposób. No i zamykamy drukarkę. W tym momencie drukarka jest gotowa do pracy na tego typu etykietach. Jak widzicie, ta komora drukarki jest bardzo duża, czyli możemy zakładać sobie tutaj duże rolki, natomiast
Ta drukarka ma jeszcze jedną zaletę, a mianowicie ma z tyłu szczelinę, dzięki czemu możemy przez tą szczelinę podawać papier czy też naklejki o dowolnej długości, czyli możemy mieć rolkę nawet większą niż drukarka, którą umieszczamy za drukarką, przepuszczamy przez tą szczelinę i po prostu sobie drukujemy na tak dużych rolkach. I to jest jedna z większych zalet, jeżeli chodzi o te drukarki, ponieważ im mamy większą rolkę, tym mamy też tańszą eksploatację, no i nie mamy tych przerw w pracy, szczególnie jeżeli drukujemy bardzo dużo tego typu etykiet. Ok, pierwszą drukarkę mamy już podłączoną do zasilania, tutaj mamy jeszcze przełącznik on-off, no i tutaj to standardowe złącze drukarkowe do podłączenia drukarki do komputera. Jeżeli chodzi o to połączenie USB, no to oczywiście pobieramy sterownik ze strony marki Zenvire, instalujemy go jak każdy sterownik drukarki i tak naprawdę możemy od razu drukować na tej drukarce, więc tutaj tego Wam nie będę pokazywał. Skupimy się bardziej na łączności Bluetooth, na łączności Wi-Fi i aplikacji do drukowania. Jak widzicie, ten przycisk jest na froncie podświetlany, służy on do wysuwania papieru, do wysuwania etykiety, czyli możemy sobie tutaj ją dowolnie wysunąć i następnie odrywamy ją za pomocą tych ząbków, które są na obudowie drukarki. Tak więc przejdźmy sobie teraz do połączenia Bluetooth i do aplikacji mobilnej do zarządzania drukarką. Aplikacja nazywa się Print Label. Pokazywałem Wam tą aplikację w przypadku poprzednich recenzji drukarek termicznych marki Zenvire. Pobieracie ją ze sklepu Google Play lub też App Store. Są też kody QR w instrukcji obsługi, które pomogą Wam szybko pobrać tą aplikację. Aplikacja bardzo prosta, bardzo przejrzysta. Pierwsze co musicie zrobić w aplikacji to oczywiście dodać sobie tą drukarkę, czyli klikamy wyszukiwanie, no i jak widzicie drukarka od razu nam się wyszukała. Klikamy połącz i następuje połączenie z drukarką. Jak widzicie zmieniła nam się ikonka na kolor zielony, czyli połączenie jest ustanowione. Teraz możemy przejść do szablonów etykiet i tutaj jak pamiętacie mamy wszystkie formaty etykiet, szablonów, które są dostępne i które możemy sobie drukować na tego typu drukarce. Maksymalny szablon to jest właśnie etykieta o wymiarach 101 na 152. Etykieta, z której najczęściej będziecie korzystali, jeżeli chodzi o wydruki etykiet kurierskich. Ponieważ tu mam założone etykiety w drukarce o wymiarach 50 na 30 mm, to wybieram sobie ten szablon i teraz zobaczcie, co możemy drukować na tych drukarkach. Przede wszystkim tekst, możemy drukować też obrazy, możemy drukować wykresy, materiały, ale możemy też na przykład drukować kody kreskowe lub kody QR. To jest bardzo też przydatne, szczególnie jeżeli nadajecie dużo przesyłek, gdzie właśnie tego typu znaczniki są potrzebne, to możecie sobie to bez problemu wydrukować. Jeżeli sobie tutaj już ustawicie kody, wpiszecie treść, no to po prostu klikamy drukuj, drukowanie teraz i zobaczcie, od razu mamy wydruk na drukarce. Jak widzicie, bardzo szybkie drukowanie i drukowanie, jak widzicie, przede wszystkim bezprzewodowe. Takie szablony oczywiście możecie sobie zapisać i później, jeżeli sobie drukujecie podobną etykietę, czy też taką samą kolejny raz na przykład do danego klienta, to wybieramy po prostu sobie nasze szablony i tutaj mamy wszystkie etykiety, jakie przygotowaliśmy wcześniej, jakie drukowaliśmy. Możemy je kolejny raz wydrukować, możemy je edytować, zmieniać, czy też po prostu tworzyć nowe etykiety. Jeżeli chodzi o konfigurację sieci Wi-Fi, to musimy sobie pobrać aplikację Fizi Wi-Fi na swój telefon. Następnie w aplikacji, jak widzicie, wyszukują się nam wszystkie urządzenia. Wybieramy drukarkę TD401, którą sobie teraz testujemy. Wchodzimy w ustawienia Bluetooth. Wyszukujemy nazwę naszej sieci Wi-Fi w firmie czy też w domu. Wyszukują nam się tylko sieci w paśmie 2,4 GHz. Następnie wpisujemy hasło do naszej sieci. I teraz jak widzicie, drukarka dostała adres IP i w tym momencie jest już podłączona do naszej sieci. No i teraz jeżeli sobie wrócimy do aplikacji Print Label, przejdziemy do moich ustawień, ustawienia drukarki i wydrukujemy sobie teraz stronę testową. Będziemy mieli informację o naszym adresie IP
pod jakim ta drukarka pracuje. I teraz będziemy mogli sobie zainstalować po prostu sterownik na komputerze i drukować sobie na tej drukarce. Taką drukarkę możecie też podłączyć do waszej sieci Wi-Fi nie tylko z wykorzystaniem tej aplikacji Fizi Wi-Fi, ale też z poziomu komputera. W tym celu podłączacie tą drukarkę do waszego komputera za pomocą klasycznego przewodu USB, który jest w zestawie. Następnie otwieracie na komputerze narzędzie do konfiguracji urządzenia etykietującego i w tej aplikacji konfigurujecie sobie połączenie Wi-Fi. Tak więc jest to również bardzo proste rozwiązanie. Drukarka może pracować też w trybie Access Pointa, czyli może rozsiewać swoją sieć Wi-Fi, do której będziecie mogli się podłączyć waszymi urządzeniami mobilnymi. Też taka możliwość została tutaj przewidziana i też robicie to za pomocą właśnie tego konfiguratora na poziomie komputera i połączenia przewodem USB. Cały ten proces, jak widzicie, jest bardzo prosty, natomiast jest też dokładnie opisany w instrukcji obsługi. Macie tutaj konfigurację dla łącza Bluetooth, dla łącza Wi-Fi, ustawianie właśnie tego access pointa. Tak więc oczywiście nie będę zabierał waszego czasu, żeby przeprowadzać was przez ten cały proces konfiguracji. Natomiast powiedzmy sobie o zaletach tego typu rozwiązań. A tak wygląda wydruk już takiej gotowej etykiety na naklejce o rozmiarach 101 na 152 mm, czyli tej najbardziej popularnej, jeżeli chodzi o etykiety kurierskie. I jak widzicie, na takiej etykiecie mamy od razu nadrukowany kod kreskowy, kod QR, mamy tutaj dane tekstowe. Wydrukowanie takiej etykiety to są sekundy, więc jest to bardzo szybkie i przede wszystkim też tanie rozwiązanie, ponieważ nie potrzebujemy drukarki laserowej, atramentowej, nie potrzebujemy też specjalnych koszulek na takie wydruki, po prostu drukujemy etykietę, odklejamy naklejkę i naklejamy etykietę na paczkę. Ok, to pozostaje nam jeszcze odpowiedzieć sobie na pytanie, która z tych drukarek będzie dla nas najbardziej odpowiednia. Może zaczniemy od ceny. Drukarka z USB kosztuje 399 zł, natomiast drukarka z USB, Wi-Fi i Bluetooth kosztuje 449 zł. Czyli różnica pomiędzy oboma urządzeniami to zaledwie 50 zł. Jeżeli mamy jeden komputer, do którego możemy podłączyć drukarkę poprzez USB, no to myślę, że ten model z USB będzie dla was jak najbardziej wystarczający, ponieważ oczywiście jakość druku, prędkość wydruków, funkcjonalność będzie identyczna jak w droższej drukarce. Natomiast jeżeli macie nieco większe oczekiwania, chcecie drukować z urządzeń mobilnych poprzez łączność Bluetooth, chcecie podłączyć taką drukarkę do waszej sieci firmowej i na przykład drukować z różnych komputerów w firmie, no to tutaj zdecydowanie model z opcją Bluetooth i Wi-Fi będzie dla was bardziej atrakcyjny, tym bardziej, że na przykład handlowcy, którzy są gdzieś w biurze, mogą wysyłać od razu gotowe etykiety do magazynu, gdzie taka drukarka będzie się znajdowała i magazynierzy od razu będą mieli gotowe etykiety do naklejenia na paczki, dzięki czemu zwiększa się efektywność pracy w firmie, co przekłada się oczywiście na mniejsze koszty, na większą wydajność i większe zyski całej firmy. Tak więc wszystko oczywiście zależy od specyfiki waszej pracy, od waszych oczekiwań, natomiast obie drukarki, jak widzicie, bardzo funkcjonalne i z pewnością spełnią wasze oczekiwania. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i zapraszam was do kolejnych recenzji, które już wkrótce pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!